Wojna zmieniła wszystko. No to były straszne czasy. Okrutne. To było takie zezwierzęcenie, ta wojna cała i ten obóz i to wszystko. To było po prostu nieludzkie wszystko. Przyjechaliśmy na to, żeby nas zniszczyć. Do obozu koncentracyjnego to w takiej myśli przywożili ludzi, że oni zginą. Dramat kobiet był niewyobrażalny. Jedno wielkie, szalone, niepojęte okrucieństwo. Ja pracowałam w czasie okupacji w ZWZ, Związku Walki Zbrojnej. I ten Związek Walki Zbrojnej, w którym ja pracowałam, miał dla niepoznaki lokal na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. W tym mieszkaniu na Mokotowskiej, na pierwszym piętrze, myśmy mieli komis i wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że myśmy nie wiedzieli, że w tymże mieszkaniu, w którym nam wynajęli pokój, ma kuchnię i też pokój i radiostację inna konspiracyjna organizacja. No i oni przyszli do nas, ponieważ była wpadka tamtej organizacji konspiracyjnej. Pracowałam w Lohmann-Werke, byłam maszynistką. Pisałam, co poszczególny robotnik ma zrobić. To były jakieś części dla czołgów, dla samolotów. Nie wnikałam. Razem ze mną siedzieli inżynierowie polscy. Któregoś dnia ten inżynier widział, co ja piszę i powiedział do mnie, o to ciekawe. I wziął, żeby to wszystko przeczytać dokładniej. On mi wieczorem tego nie oddał. To było całe moje przestępstwo, że ja pozwoliłam, żeby on zabrał to do siebie. Kilka dni później ten inżynier znikł, nie pokazał się w pracy. Ten drugi inżynier jakoś tam rozmawiał, coś nie było wiadomo, co się stało, ale ci polscy pracownicy, co byli, to mieli jakieś zaaferowane twarze. Niemcy nas wysiedlili. Trzeba było ubrać się i iść na wóz. Wywieźli nas do Zamościa. Tam w barakach my były 3 tygodnie, a później nas podjechały wozy i nas zabrały do Oświęcima. 13 maja 1942, dzień urodzin mojej mamy, kończyła tego dnia 50 lat i myśmy się szykowali, że wieczorem zrobimy jej przyjęcie, takie, na jakie zasługuje. Ponieważ w pracy zaczęło być niespokojnie i kogoś tam gdzieś aresztowali, to ja do mojego brata, który wrócił z nocnej zmiany, ja do niego mówię, Zeniu, pożegnajmy się, bo może cię nie zobaczymy. On się roześmiał, myśmy się roześmieli z tego wszystkiego, a to były prorocze słowa, bo ja go potem nigdy w życiu więcej nie zobaczyłam. Rodzina moja
Od początku 1939 roku należała do Związku Walki Zbrojnej. Później przemianowane to organizacja na AK. W wieku 14 lat zostałam wraz z całą rodziną, to jest matką, siostrą, bratem, aresztowana. Była przerwa obiadowa. Raptem przychodzi dyrektor naczelny, nazywał się Sudek. Bardzo grzecznie mówi do mnie: Fräulein Bartoszek, bitte, proszę. I ja poszłam z nim do jego gabinetu. Tam był Niemiec, zaczął wymachiwać jakimś pismem i mówi do mnie, czy ja to pisałam. Ja powiedziałam: tak, pisałam. A co ja z tym zrobiłam? Ja dam szefowi Niemcowi, żeby sprawdził, czy ja dobrze to napisałam. I on mówi: ale ten dokument znalazł się w niepowołanych rękach. Znalazłam się w samochodzie, w którym oprócz mnie był tylko gestapowiec i kierowca. Domyśliłam się, że pojedziemy do Łodzi, do więzienia. Byłam przesłuchiwana w kaplicy więziennej przed ołtarzem. Najpierw pytanie zadał mi po polsku oczywiście tłumacz, czy ja wiem, gdzie ja jestem. Ja mówię: tak, widzę, to masz mówić prawdę. Ja mówię: ja zawsze prawdę mówię. No ale niemniej dostałam parę tych bykowców. To bicie to było też specjalne. Jak to u Niemców było wszystko bardzo przemyślane i urządzone. Więc jak mieli bić, mnie też tam bili w tym gestapo, to był taki specjalny stołek, w którym kazali się kłaść na brzuchu i tłukli po prostu. Sądzili, że coś ze mnie wydobędą, ale ja zawsze tłumaczyłam się, że ja nic nie wiem, chodzę do szkoły, do 7 klasy jeszcze, ja w ogóle nie wiem, co się gdzie, co działo. Natomiast moja mama i siostra były gdzie indziej przesłuchiwane. Po jakichś 2 tygodniach chyba byłam ponownie wzywana na wachę. To był taki mały pokoik, gdzie tam urzędowali gestapowcy. I znowuż pytanie, czy słyszałam jakieś rozmowy na temat partyzantki. Ja mówię, że nie słyszałam żadnych rozmów. A on do mnie mówi: popatrz tam w rogu. A tam stała się zbita moja siostra, prawie że zielona. Wezwano mnie na gestapo jakieś 3 tygodnie czy miesiąc po aresztowaniu. Zawieźli mnie przed jakiś gmach, do jakiegoś pokoju weszliśmy. Był ten gestapowiec i byłam tylko ja i on. On w pewnym momencie mówi, dosłownie w ten sposób, ponieważ czy ja wiem, że aresztowali mojego brata. Brat był szefem szarych szeregów dla dziewczyn. Ja miałam tak zdumiony wyraz twarzy, że on od razu poznał. Ja powiedziałam: nic nie wiem. To była ta odwaga młodości. Powiedziałam: nie wierzę panu. I on mi wtedy dał zeznanie mojego brata. I ja poznałam jego charakter pisma. On pisał dosyć brzydko, tak krzywo. I on tam pisał, że te gazetki, o które go posądzali, to on dostał od kolegi, który się zawsze przedstawiał jako korsarz, czyli nie było nazwiska. I też mówił, że go w to wciągnął jeden kolega, który już nie żył. I ja widziałam, że mój brat żadnego nazwiska nie wymienił. I ja sobie wtedy też powiedziałam: ja nikogo nie powiem. Co jakiś czas otwierały się drzwi i wywoływali: Alicja! No to ja wstawałam.
Popatrzyli, widocznie zastanawiali się, co ze mną zrobić, czy wysłać mnie do obozu, czy do domu, czy zwolnić. W rezultacie doszli do wniosku, że się kwalifikuje na wywózkę i wywieźli nas do Ravensbrück. Przyszła kiedyś też z Pabianic taka dziewczyna, więźniarka, która była na robotach i ona, nie wiem skąd ona wiedziała, w każdym razie powiedziała nam z takim przerażeniem w oczach, że wy jedziecie do Oświęcimia, do Auschwitz. Nawet wiedziała, jak to się nazywa. I my takie byłyśmy zaskoczone, bo żadna z nas nie wiedziała, co to jest. A ona mówi, tam ludzi mordują, tam po pas muszą pracować w wodzie. Kiedyś podsłuchałam taką rozmowę w 1943 roku, jak moja mama z kimś rozmawiała. I to, co ja usłyszałam, to było takie makabryczne, że ja sobie myślałam, że to jest niemożliwe, żeby mnie coś takiego mogło w życiu spotkać. To wtedy była mowa o Oświęcimiu, że wobec tego to jest za straszne. Ja tego słuchać absolutnie nie będę, bo po co mam się tak straszliwie denerwować? Zarzut, który oficjalnie ja podpisałam przed wyjazdem do Oświęcimia, to brzmiało w ten sposób, że jestem wrogiem państwa i narodu niemieckiego. Transport aresztowanych z Lublina harcerek dostał wyrok śmierci. Jechał transport z zamku z Lublina kobiet, które zostały zawiezione do Ravensbrück. Myśmy nie wiedziały, gdzie jedziemy. Wieźli nas pociągiem. Udało mi się z tym pociągu na kawałku znalezionej na górze gazety ołówkiem, który miała jedna obecna tam ze mną koleżanka, napisać parę słów do moich rodziców. Napisałam, jesteśmy wiezione 120 kobiet w nieznanym kierunku. Ostatnia stacja była Kutno. Kto to znajdzie, proszę oddać moim rodzicom. Przez dziurę w klozecie wrzuciłam kartę podczas jazdy. Doszła do moich rodziców. Jak nas transportowali do tego Auschwitz, kolejarz przyszedł i chciał mnie zabrać do swoich rodziców do Breslau, bo tu, gdzie ja jadę, to mogę nie przeżyć. Ale ja się nie zgodziłam, bo nie wiedziałam, co on myśli, to jest raz, a po drugie było nas z tego domu 5 osób ze mną. I ja mówię, później powiedzą, poszła z Niemcem. Kolejarz powiedział, że jak pociąg skręci w jednym kierunku, to będzie jechał aż tam gdzieś za Katowice, a w drugim to będzie jechał do Oświęcimia. I ja wtedy zupełnie zapomniałam o tym Oświęcimiu. I w pewnym momencie ten pociąg skręca w tym kierunku, gdzie droga wiedzie do Oświęcimia. I moja mama, siedząc oparta plecami o ścianę tego wagonu, zaczęła bić głową, mając pełną świadomość, co to jest Oświęcim. A ja znowu byłam przerażona, co się dzieje z mamą, bo jeśli ona się zabije, to co się ze mną stanie. Zajechali do Oświęcimia, tam na rampę wyszła Niemka i Niemka ich przywitała. Oczywiście orkiestra grała, Niemka mówi tak, czy wy wiecie, że tu jest lagier śmierci? Stąd, mówi, nie ma wyjścia. No i wszystkie lament, płacz, ale nic z tego ich nie uratowało. Mama siedziała z trojgiem dzieci wtedy, to znaczy siostra, ja i ten mały Jacuś, który miał 4 lata. Brama się otworzyła, więźniowie weszli, potem była, proszę pani, kąpiel, wszystkim się kazali rozebrać. Ja byłem w tej kobiecej
grupie całej obozowej, wśród tych kobiet. Napatrzyłem się wtedy, proszę pani, od dziewczynek po dziewczyny, od kobiet do babci. Bo tam było kilkaset osób w sumie. I tak na golasa w tym całym towarzystwie się obracałem. Nie, to było straszne. W tamtym czasie nagość w ogóle, a w mojej rodzinie w szczególności, nie była czymś zwyczajna. Była czymś wstydliwym. Ja pamiętam, jak ta moja mama stanęła plecami oparta prawie o ścianę, żeby się z tyłu osłonić i nie wiedziała, co ma zrobić z rękoma. I ja czułam się tak upokorzona i tak spodlona tą nagością. W dodatku, że to byli i chłopcy do 16 lat byli w tym środowisku. SS-mani. Chodzili w mundurach, na głowie mieli furażerki i tak im ładniejsza, im młodsza dziewczyna, to ją dotykali, to ją poklepywali. Poza tym ja odkryłam, że kobiety miały swoje fizjologiczne sprawy kobiece i też nie miały co z tym zrobić, bo były nagie, więc to były straszne sceny. Zaczęło się obcinanie tych włosów. Obcinanie, to nam Żydówki takie obcinały. Pamiętam, że jedna z nas, ona miała bardzo ładne, jasne włosy i ona prawdopodobnie powiedziała, że ona jest Volksdeutschem czy coś takiego. Jej te włosy zostawili i to by wyglądało bardzo śmiesznie wśród nas. Tych gołych, tych łysych. Zupełnieśmy stracimy swoją tożsamość. Zapytano, czy jest między nami lekarz. No więc dwie osoby się odezwały. I mnie wtedy przyszła myśl taka do głowy. Postanowiłam sobie, że jeżeli przeżyję ten obóz i będę miała córkę, wyjdę za mąż i będę miała córkę, to ona musi być lekarzem. Okazało się, że tylko lekarze się liczyli, bo im nie ogolono włosów, tym paniom. Dostały czystą bieliznę, pasiaki czyste, a my to szmaty. Dla nas to było. No i oczywiście na łyso, na gołą, maszynką ścinano nam włosy. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że moje warkocze zostaną obcięte. Nie mogłam. Co było dla mnie tragedią taką, że ja wiedziałam, że moja mama już nic nie może. Że ona jest bezradna, że jeżeli ja nie zawalczę sama, to ona na pewno nic nie może. I już dochodziłam do tego strzyżenia i znowu szłam na koniec kolejki i w końcu wpadłam w histerię. Krzyczałam, tupałam, płakałam. Zrobił się nieprawdopodobny harmider. Ci ludzie, którzy oczekiwali za tymi zamkniętymi drzwiami w tym odcinku przejściowym, myśleli, że nas mordują, więc zaczęli się dobijać i przybiegł Niemiec. I o dziwo, on nie pozwolił tych włosów mi obciąć, jak się dowiedział od tego komanda, o co chodzi. Nie będę teraz się zastanawiała, dlaczego on to zrobił. I ja byłam przeszczęśliwa. Numer mamy i musiałam się po niemiecku nauczyć. 27, 0, Kto nie umiał numeru, to dostał w twarz, aż go krew zalała, albo go zastrzeliły. Mnie robiła jedna taka Żydówka, która zrobiła bardzo mały numer, a inne miały takie bardzo duże numery, takie wielkie, te cyfry. Ona była po prostu artystką, malarką na wolności. I ona zrobiła tak, żeby to wyglądało ładnie. Pędzili nas może z pół kilometra do baraków. W barakach prycze,
co było tam parę wiórek drewnianych, zimno, zimnica, trzęśliśmy się z zimna. Ja byłam przygotowana do pewnego stopnia na Oświęcim, ale nie na to, co zobaczyłam. Setki kobiet stłoczonych, krzyczące, w brudnych koszulach. Ja wiedziałam, że za chwilę będę jedną z nich. Poczułam, że już nie jestem na ziemi wśród normalnych ludzi, że jestem po prostu w piekle. Nie wolno było płakać. Nie wolno płakać. Trzeba się trzymać na wszystkie sposoby. Bo jak płaczesz, to będzie koniec twój. W obozie nie wolno płakać. Rano już gwizdek, 5 godzina, trzeba było wstawać. Powstawali my 2 godziny od 6 do 8. My wstali na apel. Stało się pod rząd. Po 5 obliczały. 1, 2, 2. Po tym obliczeniu łopatę i kirów i na pole gdzieś tam kopać coś. Dziś 8 kilometrów nas pędziły. Dzisiaj się wykopało, a jutro się zakopało. Z powrotem, aby tylko męczyć. Przyszedł komendant, to był chyba tego obozu kobiecego, i tak stałyśmy w szeregu. Ja byłam zawsze wysoka i zawsze mnie było widać, chociaż się kurczyłam, ale mimo wszystko tak bardzo ładnie wskazywał i wybrał takich. No, ja pierwsza byłam odstawiona, potem jeszcze dalej chodził i 10 nas wybrał, takich młodych, i zaprowadził nas na rewir, to znaczy na szpital kobiecy. Ponieważ znałam język niemiecki i w piśmie też, to zostałam Schreiberką tak zwaną, czyli wykonywałam prace pisarskie. Należało to, jak u nas izby przyjęć. Przyjmowałam chorych, wpisywałam im karty, ale to krótko trwało, bo przyszedł doktor Mengele, naczelny lekarz, i popatrzył tak na nas i mówi: o, co to jest takie? Młode tu się dekują, bo jeszcze druga była też taka młoda dziewczyna z Lwowa, Halinka. Nie pamiętam jej nazwiska. I mówi: te młode wyrzucić je stąd. Do roboty niech idą. Rzepak żnęłam i deszcz lał. Pić mi się chciało, złapałam tak gąskę wody do ust. To jak mi syjerka, Niemka lacho zawalnęła w kręgosłup. A ja upadłam, bo mi tak zabolało, jakbym miała złamany. Koleżanki moje, bo to wszystko znajome było z jednej miejscowości. Wstań, bo cię zabiję, bo kto nie mógł, to zaraz strzelały. Mama się w ogóle nie przyznawała, że jest w ciąży. Kobiety, które były w ciąży, to albo kobiety po prostu szły do gazu, albo dziecko, jak się urodziło, to dawali zaraz dziecko do gazu, a kobieta najprędzej umierała na zakażenie po porodzie. Któregoś dnia tam przyjechała ciężarówka, mieli ją wywieźć do Ravensbrück. Ale między innymi była tam taka koleżanka, jest ją razem zabrali z mamą, Hela, i mówi tak ta Hela do tej Niemki, że mama jest w ciąży. I wtedy ta Niemka kazała mamie zejść z powrotem z ciężarówki. Jakby nas wywieźli do Ravensbrück, to na pewno nas by nie było. Mama pracowała na takim oddziale, gdzie były te położnicze. No to mama mówiła, opowiadała, jak te dzieci wyglądały, te noworodki, które usychały, bo nie miały co jeść. Matki nie miały pokarmu, nie miały skąd brać tego pokarmu. To wszystko marło
takie duszyczki leciały do nieba tuzinami. Moja mama urodziła mnie w listopadzie. Było tak zimno, tak, że ona od poniedziałku do środy mnie rodziła, 3 dni. No, nikt się nie interesował w ogóle tym, że ona tam rodzi, ani nic. Jak straciła przytomność już, tam coś jej pomogli i po porodzie umyli mnie w zimnej wodzie pod kranem. Wytatuowali mi numer tu na udzie lewej nogi, tu wysoko, bo tak tatuowali. 89 136 to jest mój numer obozowy. Mama mówi tak, że była taka słaba po porodzie, że jakaś Rosjanka starsza zajmowała się mną 2 tygodnie, bo mama nie miała siły nawet palcem ruszyć. Mówi tak, że wszystko jedzenie jej oddawała za to, żeby się mną opiekowała. Mnie kąpała, mnie do mamy dostawiała do piersi. Jakimś cudem mama przyszła na mój placyk kapelowy. I gdzieś przycupnęła, nie wiem, czy na cegle, czy w kucki siedziała, ja się jej ładowałam na kolana. Ja byłam taka szczęśliwa, że ta mama jest, że ja się w nią wtuliłam. I właśnie to wszystko, co ona mówiła, to mnie nie obchodziło. Proszę sobie wyobrazić, co ona przeżywała wtedy. Zagładę własnych dzieci, bo nam tylko mówiono, że się wychodzi przez komin. Siostra była ze mną w Oświęcimie też. Malutką córeczkę zostawiła. Siostra tak chora była, że już była i z tym trupem. Wyrzucili na trupy, gdzie leżą do spalenia. I przyszedł jakiś Niemiec, bo co trochę sprawdzali. Chyba miał jakieś serce dobre, czy miał dzieci małe, czy co. I przeczytała mu jedna pani: mamusiu, kiedy ty wrócisz do domu? Ja czekam na ciebie. Wracaj, bo mi się przykrzy. Mamusiu, wróć, kochana, kocham cię. Pani wie, przeczytały temu Niemcowi list ten, że tak ta dziecko tęskni. Pytał się, a gdzie ta siostra? A mówi, że już wynieśli. Wynieśli ją, bo już prawie konająca. Pani wie, przynieśli ją nazad na ten barak. Pani wie, że użyła i żyła. Któregoś dnia taki młody chłopak, tak nazywałam zawsze ich chłopcami, też więzień, bo też w pasiakach, mnie zobaczył. Mówi: czego ryczysz? Taka młoda dziewczyna i idzie i płacze. Tak, co tu innego można? Tu żyć nie można. Będziesz żyła. Bo ja już tyle żyję i w ogóle zaczął trochę mnie podśmiewać ze mnie. No i on od razu na drugi dzień oczywiście zapytał się, jak się nazywam, czy jest ktoś jeszcze, a był ojciec i brat tej części męskiej. Na drugi dzień mówi: masz tam pod jakimś kamieniem coś tam, idź sobie, coś tam od ojca masz. I rzeczywiście były buty męskie, takie sznurowane. Jezu, jak to zobaczyłam, to niebo się przede mną otworzyło, bo miałyśmy takie drewniaki, które tonęły w błocie, spadały mi z nóg. A no już jak buty zasznurowałam, to już było inaczej. Jak już byliśmy w obozie, to wszędzie były. Oni już się bronili przed psami i wozili nas do takiej mykwy, ale to tylko raz na jakiś czas zabijali te psy, a nas wykąpali, wymyli, włożyli to na nas. Ja się wtedy zaziębiłam, tak się dorobiłam, że na drugi dzień wstać nie mogłam. Żeby groziło mi pójście do tego szpitala, ale ja nie chciałam się, broniłam przed tym, bo wiedziałam, że tam stamtąd nikt nie wraca.
Więc poszłam do pracy. Pracowałam przy samolotach. To były zakłady wielkiej firmy niemieckiej, Daimlera. Szef to był wspaniały człowiek, Niemiec. Przyjeżdżał tam do pracy. On powiedział, ty nie pójdziesz dzisiaj tu pracować, bo ty się nie nadajesz, idziesz za mną. I wprowadził mnie do takiej piwnicy i kazał mi w tej piwnicy siedzieć, dał mi wody i dał mi proszki. Brałam proszki, pijałam tą wodę i do wieczora, potem mnie zabrał stamtąd, a rano wstałam już trochę lepiej, w lepszym stanie, bo ja miałam bardzo silny organizm. Jedna pani umiała po niemiecku i kupałem mi tamtego i dogadała się z takim panem, co nad nami stały. I on spytał się, dlaczego taka młoda dziewczyna w takim ciężkim oborozie. A ona powiedziała, że przyszły Niemcy i wysiedlili, całe rodziny wysiedlały. Żal mu było, bo on mówił, że ma 3 dzieci też. Jemu żal to, co się dzieje. Idziemy do domu, maszerujemy z 8 kilometrów, niesiemy łopatę i kilo, bośmy kopali. Brama duża. Po stronie siedziała cała orkiestra. Też z obozów ludzie. Kto umiał grać? Stoi się na tej orkiestrze, a tu stoi Niemiec, 1, 2, 3 i 10 do komina. I wybiórka była. On potrafił, ja 10 nadchodzę, a ten mi pchnął i drugą wziął, starszą. Bo ja potem miałam innego szefa. To był sadysta. Chciał niszczyć więźniarki polskie. Moja przyjaciółka umarła, to mnie dali na jej miejsce do tego drania. To on powiedział, jak będziesz płakała, to umrzesz tak jak ona. A ja powiedziałam, ja nie będę płakała. Harda byłam tam do niego. On był okropny. On był taki podły, że potrafił sobie przynieść jedzenie, jadł na stoliczku i mówił, jakie to dobre, jakie to wspaniałe. A ja mówię, a wie pan, jakie dobre jest gęś pieczona w Polsce? Ja tak się z nim sprzeciwiałam. I ja powiedziałam, ja pana zaproszę na gęś pieczoną. To się nic nie odezwał. Wywieźli nas do fabryki amunicji w księstwie brunszwickim, do fabryki Wattenstadt. Byliśmy oddzieleni siatką od pozostałych cywilnych pracowników. Jedna z Polek widziała, że mężczyzna się jej przygląda zza siatki. Na takiej skrzyni napisała Polak i dała znak zapytania. I zobaczyła to Ausjerka. Po powrocie do obozu tę kobietę, ta główna komendantka, gruba taka baba, niska, zabrała do łazienki i tak ją biła tym bykowcem i polewała wodą, że kobieta po 2 dniach zmarła. Ausjerki, które u nas były, one wszystkie to były młode, przystojne dziewczyny. Bo jak pan na nią spojrzał, to pan nigdy nie uwierzył, że ona chodzi z pejczem i bije takie pyzate, rumiane dziewczyny. Prostackie też były takie w tym SS ze wsi czy z małych miasteczek, takie nieokrzesane też były, ale wszystkie umiały świetnie bić. Auschwitz. Ja byłam tam 6 tygodni. Później transport był do Bergen-Belsen. Dostałam się wtedy do komando i myśmy dostały wóz taki, ten chłopski, ale bez konia.
i woziłyśmy brukew z pola. Ja się zgłosiłam przy dyszlu, dlatego że urodziłam się na wsi. Ja nie będę kierować dyszlem, a tam nigdy nie kierowałam dyszlem, bo jak miałam 13 lat, wysiedlili, to jakim dyszlem. Ale jeszcze Jadzia była taka krasińska, no i ja tam kierowałam tym dyszlem. I tak jedziemy, ten deszcz pada strasznie. Ona ma ogoloną tę głowę, ja też. Pada deszcz i ona mówi: Irena, dlaczego nie płaczesz? A ja mówię: słuchaj, nie będziemy płakać, bo nam popękają serca. Wystarczyło skoczyć. Jeden skok, już prąd zabijał. Te druty były pod silnym napięciem, a tam nie było żadnego ogrodzenia, tylko był rów. Poszłam nawet na druty, ale nie doszłam. Wycofałam się. Trzymałam się jakoś, ale pod koniec zachorowałam na dur brzuszny. Glokowa musiała mnie spisać na blok śmierci. Ona już nie może mnie trzymać, jeszcze jedną taką. No i rzeczywiście ona zapisała nas i my idziemy dwie. Tam już tak panował ten dur brzuszny, że czuć było z daleka. No to jak my pójdziemy tam na ten blok śmierci, to nic z tego nie wyjdzie, tak sobie pomyślałam. I ja do niej nic nie mówię, ale ona powiedziała do mnie: dziecko, czy ci nie żal umierać? I ja wtedy nic się do niej nie odezwałam, ale odwróciłam się tak pomału. I miałam 32 kilo, to przecież to wszystko to było na tej skórze i te kolana. Także najmniejsze takie zawahnięcie, to można się przewrócić. Jechał taki wózek dwuten i wszystko łubu na ten wózek i już. Wróciłam do tej blokowej swojej i zaczęłam ją prosić, żeby ona mnie wpisała z powrotem do tego, że ja jestem z koleżankami, nas jest 4, że one mi może coś pomogą. Prosiłam ją i ona mnie wpisała do tego zeszytu. Przeżyłam. W pewnym momencie wywołano 6 kobiet w moje nazwisko. Oczywiście byliśmy pewne, że to rozstrzelanie. I nas wprowadzą nie do tego gangu, tylko do rewiru, czyli do szpitalika. Jest tam Niemka, która sprząta. Ja pytam się, niemiecki znam ze szkoły. Słuchaj, to co będzie? Ona mówi: nie wiem, ale jest przygotowana sala operacyjna. I powiem, że ten moment, kiedy ja, młoda dziewczyna, mam świadomość, że coś mają zrobić, nie wiem co. To człowiek jak nie wie, to naprawdę jest przerażony, co to będzie. Co się stało? Nic, odbili nam trostek, dali nam czyste łóżko, co się nam podobało, bo nie miałyśmy takiego i czystą bieliznę. I tego samego dnia wpuścili nas jeszcze raz do bloku. To było znowu ten tydzień, który ja miałam, bo potem 6 wezwali nas znowu. To był najtrudniejsze, bo nie miałam pojęcia, co oni chcą zrobić. Mengele przychodził, normalnie Mengele sam z kimś tam przychodził, zabierali mnie na badania. Jak szedł, to takie miał oficery długie. Mama mówi tak, że ona go nawet nie musiała widzieć, bo ona go już czuła, że on idzie jego kroki, to wszystko po prostu odczuwała mama. Zabierali mnie na badania i później po tych badaniach mnie przynosili do mamy. No to mówi tak mama, że tak zawsze wrzeszczałam, że nie mogli mnie uspokoić. Co oni ze mną robili? Biorą nas, dziewczynka, ją pierwszą zabrali do sali operacyjnej. Przywieźli po paru godzinach z nabandażowanymi nogami, odpięty do uda, nieprzytomną. Następna jestem ja, wjeżdżam na salę operacyjną. Niemiec, młody oficer Fischer, Karl Fischer, który mnie operował. Ja mu mówię: człowieku, ja nie jestem królikiem doświadczalnym, jestem człowiekiem. No, nic to nie pomogło, bo zrobili mi zastrzyk, obudziłam się po wielu godzinach operowana. Robili sztuczne rany, jakie może mieć żołnierz na wojnie. Operowali 73 Polki.
wyroki śmierci przychodziły z Berlina. W Berlinie były te całe akta każdej z nas. Siedzieli sobie ci SS-mani, przeglądali te akta i robili wyrok śmierci. I ten wyrok śmierci szedł do komendantki obozu. Przyjeżdżała taka kampania egzekucyjna. Stawali w szeregu. W jednym szeregu ustawiali pod takim deszkami, ustawiali te skazane, a naprzeciwko stawali oni i strzelali. Transport nasz miał wyrok śmierci. To wszystkie z naszego transportu. Ale niedaleko Ravensbrück jest Hohenlichen. Sanatorium ortopedyczne prowadzone przez profesora Karola Gebharda, który był prywatnym lekarzem Himmlera. Jego rodzina od stuleci była tą, która się zajmowała władzami. I tenże Gebhard otrzymał od Himmlera do dyspozycji materiał skazany na śmierć i dlatego tłumaczył się Gebhard na procesie w Norimberze, że przez to, że nas wziął do operacji, to nas uratował od wyroku śmierci, co było prostym kłamstwem, ponieważ oni dalej rozstrzeliwali. Ja się nigdy nie odważyłam na to, żeby pójść rozmawiać z ludźmi, którzy mają być rozstrzelani nazajutrz. Uważałam, że nie dam rady rozmawiać z taką osobą, która już wie dzień przedtem, że następnego dnia ją wezmą, postawią pod ścianą i będą ją rozstrzeliwać. No, nie miałam odwagi na to. Znowu trafiłam na ten szpital. Ten lekarz naczelny właśnie nas wyrzucił drugi raz. Po tym wyrzuceniu okazało się, że na męskim obozie założono burdel zwykły. No i kobiety brano, szczególnie takie młode, jeszcze jako taką wyglądające. No ale na szczęście nie stało się to. Kiedyś przyszli do nas i pytali, która z dziewcząt się zgłasza. Kto by chciał pójść do domu publicznego. I zgłosiła się jedna z dziewcząt i okazało się, że ona jest dziewicą. I pytali, dlaczego ona się zgłosiła na prostytutkę. A ona powiedziała, że dlatego, że jest jej bardzo ciężko i przypuszcza, że będzie jej lżej. Były winkle na tych pasiakach. I każdy rodzaj przewinienia miał inny kolor. Polityczni mieli czerwone winkle. Fioletowe winkle to były badacze Pisma Świętego. Zielone to byli złodzieje, a czarne to były prostytutki. Zapraszali ją do takiego domu, tą jedną z kobiet. Ona powiedziała, że ona jest grand prostytutką, ale do niej z Niemcami nie pójdzie. SS-man, który nas pilnował, ułagodniał pod wpływem czasu i zakochał się w jednej naszej koleżance. I on robił różne rzeczy publiczne, żeby właśnie zbliżyć się do niej i zaprowadził nas raz w niedzielę na taką wycieczkę do Birkenau. To były jakieś może 3 kilometry, coś takiego czy więcej. I kiedy myśmy szły, to w pewnym momencie nadleciały samoloty. Z tego samolotu zauważyli, że idzie jakaś grupa i zaczęli nas ostrzeliwać. Może to oznacza, że ta wojna się nareszcie kończy, że skoro samoloty nas tutaj dostrzegły, to znaczy to będzie jakiś taki właśnie moment ważny. No rzeczywiście wkrótce zaczęto przygotować do likwidacji obozu. W czasie alarmu Niemcy wyłączali prąd, którym były zabezpieczone siatki. Jedna się zdecydowała uciekać
ale niestety nie zdążyła przejść przez te druty, jak włączyli z powrotem prąd i ona zawisła tam na tej siatce. Później zrobili pokaz całego obozu, pokazywali, jak to niebezpiecznie jest uciekać spod ich opieki. Wymarsz z Oświęcimia. Wiadomo było, że dokąd idziemy, ale dokąd to my same nie wiedziałyśmy. W Wodzisławiu chyba i tam czekały na nas wagony, otwarte wagony. No i weszliśmy do tych wagonów i to było, tam tak było ciasno, że po prostu jedna przy drugiej siedziała. Starałyśmy się jakoś zakryć, ale przecież nie było czym. Przyjechaliśmy do Ravensbrück. 16 stycznia wywożono nas, zawieźli nas do Berlina. Tam odgruzowywaliśmy niemieckie dzieci, które spotykaliśmy na terenie Berlina, bo myśmy musieli do tych miejsc, gdzie odgruzowaliśmy, dojść. To nas rzucały kamieniami. Ja najchętniej bym zrobiła to samo, ale brat mnie powstrzymywał. Niemcy nas pogonili na piechotę do Hanoweru. Tam do kwietnia pracowałyśmy. Jak już się zbliżał kwiecień i front był coraz bliżej, to znowuż zorganizowali taki Marsz Śmierci, to się nazywał. Marsz Śmierci. I z tego Hanoweru gonili nas ze 3-4 dni i kobiety padały. No to wtedy już od razu zostawały tam na miejscu, gdzie upadły. Niemcy ich wykańczali. No a niektóre doszły aż do, tak jak ja i moja mama, doszłyśmy do obozu Bergen-Belsen. Nas wywieźli do Sachsenhausen, nie byli my długo. Wzięli po kromce chleba nam dały i maszerowali my 40 kilometrów. Szliśmy i szli. Tam ludzie rozkopywali na wiosnę miewy, ziemniaki w kopcach. Tośmy leciały, aby złapać tego ziemniaka. No to ile tam doleciało, tak tam zostały zastrzelone. Prosimy Boga, żeby nas już tu strzelały, bo głód i zimno. Po tym, jak nas wyprowadzali z obozu, po drodze Niemka mi dała jajko. Takie przechodzące ludzie, normalni ludzie, którzy chcieli nam pomóc, dawali do kieszeni. Moja koleżanka była taka chora i ona tak mnie błagała, daj mi to jajko, może ono mi pomoże, bo ja już nie pójdę, ani kroku nie zrobię. Daj mi to jajko. Ja tak się wahałam, czy jej dać, czy samej zjeść, bo przecież ja bym go połknęła, to jajko, ale ja dałam jej. I to do końca mojego życia zostanie u mnie, że ja zrezygnowałam z tego jajka i go nie zjadłam. Jak wkroczyłyśmy do tego obozu już końcowego, to przed nami był taki jak cyrkowy namiot. I nie wiedziałyśmy, co tam jest, ale te płachty nie były zszyte ze sobą, tylko jak zawiał wiatr, to one zaczynały się odchylać i tam leżały sterty zwłok. Po prostu Niemcy już nie zdążyli palić, tylko składali jeden na drugi. – 27 stycznia, wtedy jak było wyzwolenie, mama mówi tak, że wzięła jakiś taboret, wywróciła do góry dnem i jakiś płaszcz duży, sobie jakieś buciory, tak mówiła, buty jakieś duże wzięła, mnie owinęła w ten płaszcz, sadziła w taboretkę. Wyszliśmy za bramę, ale za bramą no to już była wolność, to już chociaż ta radość była, że się cieszyła, że jest wolność. Zrobiła sanki, uwiązała kawałek sznurka i przywiązała do tej taboretkę tą, przywiązała i tak mnie ciągła. Siwym koniem jechał Niemiec i mówi jej tak,
żeby przywiązała mama taboretkę do tego, to on jedzie, to będzie jej lżej. A mama mówi tak, że nie chce, ona nie chce, powiedziała inaczej, wyraziła się inaczej, ale mówi nie chce, mówi ja sobie dam radę. Myśmy wyszły jeszcze z obozu pod eskortą SS-manek. Ale te SS-manki już na naszych oczach po paru kilometrach rozebrały się z tych mundurów. No i już nas nie prowadziły, już właściwie nasze starsze osoby polskie nas prowadziły i te niemieckie zwierki jakoś zginęły. W pewnym momencie posłyszałam szum, jakiś straszny szum na górze, a tam była szosa. I okazało się, że to jadą Amerykanie. Że to już jest wybawienie. Rzucili mi się na tych Amerykanów. Zaczęli mi całować, płakać. Nie mogę mówić. Jak co to przypomnę, to nie mogę mówić. Z radości my płakały. Podszedł do mnie amerykański chłopak i mówi, czy chodź ze mną. Dobra, idę z tobą, wszystko jedno. Daj mi tylko pić i jeść. I zaprowadził mnie do domu prywatnego. Była stara babka tylko, bo oni wszyscy pouciekali na zachód. Kazał tej kobiecie mnie umyć, bo ja byłam brudna, zawszona i w ogóle wszystko co najgorsze. I ona mnie umyła. Powiedziała, idź do szafy i szukaj sobie co chcesz. I ja poszłam do tej szafy i wyszukałam sobie bluzkę piękną, letnią, kolorowe kwiaty. I tak się ubrałam w tą bluzkę i wiecie, poszłam na dwór. Było słońce, to był 2 maj. Patrzyłam na to słońce i na to radość mojego życia i pomyślałam sobie, Boże, ja już chyba teraz umrę, bo z tej radości nie będę mogła chyba żyć. Nas oswobodzili Anglicy, a wcześniej jeszcze Niemcy podminowali cały obóz. Gdyby się o dzień, 1,5 dnia armia spóźniła, to nie byłoby śladu po obozie. Wszystko było podminowane. Sami uciekli, ale nie zdążyli, bo armia doszła za szybko. Musieli rozminować to wszystko. Żołnierze, jak zobaczyli te zwłoki właściwie ludzkie, bo to była kość pociągnięta skórą, nic tam nie było więcej na człowieku, zaczęli rzucać swoje racje żywnościowe w tych konserwach, w tych puszkach. Wiele osób, między innymi ja też, zatrułam się, dostała mi się fasolka po bretońsku. Ja potem przez kilkanaście lat na wspomnienie tej potrawy nie mogłam patrzeć. No ale żołnierze, no co, no chcieli dobrze, no zobaczyli wynędzniałych ludzi. Tak się zemściło trochę, dużo osób w związku z tym umarło. No. W Bergen-Belsen nas oswobodzili. Ja sobie pozwoliłam wyjść za mąż. Przerzucili nas na bloki oficerskie. Opiekowali się nami byli więźniowie. Dziewczyny mnie wysłały, bo już troszkę byłam lepiej, chodziłam, z bańką po zupę. Ja tam poznałam męża swojego, jaką poszłam tą zupę. On do tej bańki mi nalał tej zupy, ale prawie same mięso. I ja przyniosłam w tym baniaczku. I one mówią, Irena, musisz jutro iść po zupę. Nas przerzucali później tam, gdzie pałac Himmlera był. To 4. pole. I ktoś mu powiedział, że tą dziewczynę, co tobie się podoba, to ona już tu nie będzie. Taki był major Bomba, pręciutko wsiadł z tym bombą i gdzie nas wywożą. No to wywozili do tych oficerskich bloków.
On przyjechał z tym majorem tam pod ten nasz blok, gdzie nas tam wyrzucali. I te dziewczyny mówi, słuchaj, to ten chłopak, on stoi przed blokiem, chodź mu się pokaż. Ja mówię, ja nigdzie nie pójdę, ja nigdzie wzięli mnie pod rękę. Musiałam pójść do tego okna. Ten major zasalutował i wziął go na dżypa i wiedział, gdzie ja jestem. No nawet to takie te było. No i później został mężem moim, no niestety. No to niestety, trudno powiedzieć niestety, no ale tak się... Ach, ale to była jeszcze cała komedia. Było powiedziane, że w tej miejscowości będą Rosjanie. Tylko chwilowo są Amerykanie, ale będą Rosjanie. Więc myśmy zaczęli stamtąd wychodzić, żeby stamtąd uciec. I poszliśmy raniutko. W dole była droga, a na górze była szosa. I szliśmy tą drogą. Wielki czołg jedzie, zatrzymał się. Okazało się, że to był ruski czołg. Pijany ten i w ręku trzymał dwie butelki wódki i mówi, gdzie idziecie? Idziemy do swoich koleżanek. Nigdzie nie pójdziecie. Wracać. Nie puścił nas. A to było niedaleko do Amerykanów, bardzo blisko. No i wróciliśmy do domu, nie było rady. Ale na drugi dzień poszliśmy jeszcze wcześniej i przeszliśmy. Niedaleko to było. I wtedy dopiero się tam rozgościliśmy, tam nam dali jeść, tam nam dali lekarza, tam nam dali wszystko, co trzeba było dać człowiekowi i żeby go ratować. No ta droga to było szczęście, no, to była droga do wolności, droga do domu, droga, wie pan, po 4 latach jednak karnego obozu koncentracyjnego. W końcu wybieramy się do powrotu do Polski. Ja jestem napakowana, że jadę do Warszawy. Rozpiera mnie radość nieprawdopodobna. Moja mama mówi, że ma możliwości do Francji. Ja mówię, do żadnej Francji, nigdy w życiu, ja jadę do Warszawy. W Kepeniku był punkt zborny. I co się dzieje jeszcze w tym punkcie zbornym? Tam było dużo rozmaitych innych ludzi, którzy jechali na wschód i zaproponowali nam, że jest łaźnia. I żeby wszyscy się wykąpali przed tym wyjazdem. Wszyscy się wykąpali, tylko nie ja. Tylko nie ja. W życiu już do żadnej publicznej łaźni nie weszłam. Było takie miejsce, taki trójkąt, że w jednym miejscu byli Anglicy, w drugim miejscu byli Rosjanie, a w trzecim miejscu jeszcze Niemcy z karabinami maszynowymi. Myśmy postanowiły, że pójdziemy w stronę Rosjan. Nie Anglików, tylko Rosjan, dlatego że to była bliższa droga do nas i prosto w kierunku Polski. Amerykanie nam powiedzieli, czy chcesz jechać do domu, czy chcesz jechać w świat. Bo możesz jechać wszędzie, do Ameryki, do Kanady, gdzie chcesz, mamy dla ciebie miejsce. A ja powiedziałam, że jak chcę do mamy. Trafiłyśmy na żołnierzy rosyjskich. Okazało się, że my jesteśmy przyjaźni, że nie jesteśmy wrogami, tylko jesteśmy przyjaźni i oni zaproponowali, że oni mogą nas przenocować. Przynieśli nam jedzenie, no i my byliśmy zadowolone, że tu jesteśmy pod dachem, że możemy przenocować, że ten pierwszy jakby dzień, pierwsza noc na wolności jest taka sympatyczna. No niestety, nie okazało się, że nie jest taka sympatyczna, jak oni od nas zaczęli wieczorem wymagać rekompensaty za to, że nas tutaj przygarnęli, to myśmy się nie zgodziły i wobec tego oni nam nic nie zrobili, ale rano przyszedł jakiś taki wyższy i powiedział do nas, że my jesteśmy szpiedzy i że oni z nami robią porządek i żebyśmy uciekli. Rosjanie, no oni byli okropni, ale wy sobie nie wyobrażacie. I to się na tym skończyło, że tylko ta ucieczka i ta ucieczka.
Przed nimi uciekaliśmy. Niech dziewczyny się same położyły, to już nie daj Boże, nie. To byle jaki mężczyzna, ale żeby siedział koło pani, nikt nie podszedł to już. Nie podszedł do pani, jak był chłop jakiś, nie podszedł. To był ratunek dla nas. Ja miałam takiego młodego jakiegoś, co z nim spałam i on się nie ruszył, ja się nie ruszyłam. Bo myśmy szczęśliwi byli, że już jesteśmy na wolności. Dowiadujemy się, że 15 lipca mama jedzie do Warszawy z 2 małych dzieci. A po co? Jak to po co? No wracam do domu. Ale Warszawy nie ma. Jak to nie ma? Co to znaczy? Jak nas wypędzano z Warszawy, to paliła się Wola. Ale Warszawa była. Nie ma Warszawy. Powiedzieli, że jeżeli był jakiś kąt nadający się do zamieszkania, to 17 stycznia, jak Wojsko Polskie wchodziło do Warszawy, to wtedy ludzie szli za wojskiem i zajmowali każdą dziurę, która się nadawała do mieszkania. Dotarłam do granicy polskiej i tam był pociąg, polski pociąg. Ja jeszcze w pasiaku przyjechałam do Łodzi, gdzie byli moi rodzice. Portier w tym hotelu nie znał w ogóle, co to jest, że byli więźniowie. Nie rozumiał, w jakim ja jestem stroju. No i bardzo niechętnie mnie tam przyjął do tego Grand Hotelu, gdzie mieszkał mój ojciec, wezwany do Łodzi, do Wolnej Wszechnicy Polskiej, w której pracował. Przyszłam do tego domu, gdzie mieszkałam na ulicy Garnczarskiej. Na szczęście brama była otwarta, wyszłam na to drugie piętro, gdzie myśmy mieszkali. Stukam do drzwi, cisza, nikt nie otwiera. Więc usiadłam pod drzwiami i czekam, co będzie dalej, że do rana jakoś. Ale dozorczyni usłyszała, że ktoś tam stuka. Jak mnie zobaczyła, to była zupełnie przerażona i dali mi łóżko. Jakieś takie mnie wstyd było, bo ja przecież byłam brudna, zaprzona, niemyta. Raniutko, jak tylko godzina policyjna przeszła, pobiegła na drugi koniec miasta zawiadomić mojego ojca. I wtedy była też siostra. Jak ja otworzyłam oczy, to oni byli już przy mnie. Oni mnie obudzili. Mama szła i doszła aż do Libiąża. Dała znać do Czubrowic, do taty, natomiast tata w ogóle nie wierzył, że my żyjemy. On nie uwierzył w ogóle, bo mówi, to jest niemożliwą rzeczą, mówi, jak tyle ludzi zginęło, żeby one żyły, że się urodziłam, w ogóle nie wiedział. No ale po jakimś tam czasie, no tam jakoś go tam przekabacili i tata przyjechał po nas. No to jak tata przyjechał, zabrał nas do domu, no to ludzie tak lecieli, jakby się jakiś cud ukazał. Oczywiście cud mówili, że Hanka, czyli mama, że wróciła ze mną. No bo to był cud rzeczywiście od Boga. Szliśmy pieszo, oczywiście, i tam ludzie po drodze zatrzymywali się, pytali o swoich. Mój ojciec był bardzo dumny, bo wszystkim mówił, moja córka właśnie wróciła z obozu, moja córka jest tutaj. Mój ojciec, jak ja przyjechałam, to od razu zapisał mnie do tego uniwersytetu, gdzie był profesorem i rozpoczęłam życie studenta. I miałam koleżankę, z którą byłam i w okresie szkolnym, i w okresie, ona była w innym lagrze, ale też w lagrze, i spotkałyśmy się w Łodzi. I ta koleżanka w czasie, jakośmy tam siedziały, już ktoś tam przemawiał, jakiś rektor czy inni dygnitarze, to ona siedziała koło mnie i powiedziała, słuchaj Joanna, uszczypnij mnie, bo ja nie wierzę, że to jest realne życie. Jej się zdawało, że nam się to śni wszystko. A my tu siedziałyśmy na wykładzie uniwersyteckim, no i rozpoczynało się prawie normalne życie.